Po 2 poprzednich odcinkach poświęconych AI Act, odpowiedzialności i zasadom korzystania ze sztucznej inteligencji, w tym odcinku podcastu skupimy się na jednym z najbardziej gorących i jednocześnie najbardziej niejednoznacznych tematów w debacie o AI i kulturze. Skupimy się na autorstwie. Bo wraz z rozwojem systemów generatywnych coraz częściej pojawia się pytanie nie tylko o to, jak korzystamy z technologii, ale też o to, kto właściwie tworzy i czy sztuczna inteligencja może być uznana za autora. Jednym z najważniejszych pytań, jakie pojawiają się dzisiaj przy pracy z systemami sztucznej inteligencji, jest kwestia autorstwa. Kto właściwie jest twórcą? W sektorze kultury i kreatywnym nie jest to wyłącznie problem prawny. To także fundamentalne pytanie o naturę samej twórczości i o to, gdzie kończy się narzędzie, a gdzie zaczyna się współautorstwo. Przez długi czas odpowiedź wydawała się oczywista. Twórcą był człowiek. Dziś sytuacja staje się bardziej skomplikowana, bo systemy generatywne potrafią generować obrazy, teksty, muzykę czy głos, które coraz trudniej odróżnić od efektów pracy stricte ludzkiej. Mimo to zarówno w prawie Unii Europejskiej, jak i w systemie amerykańskim punktem wyjścia pozostaje założenie, że autorstwo przysługuje człowiekowi. Oznacza to, że systemy sztucznej inteligencji, niezależnie od poziomu zaawansowania, nie są uznawane za autorów w sensie prawnym. Kluczowe znaczenie ma więc nie samo użycie AI, ale to, czy w finalnym rezultacie można rozpoznać istotny twórczy wkład człowieka. Prawo autorskie chroni bowiem nie sam pomysł, lecz sposób jego wyrażenia. To właśnie konkretne decyzje twórcze dotyczące formy, kompozycji, selekcji, aranżacji czy ostatecznego kształtu dzieła decydują o tym, czy rezultat może podlegać ochronie. W praktyce prowadzi to do rozróżnienia 2 sytuacji. Treści generowanych przez AI. W tej sytuacji system samodzielnie kształtuje warstwę ekspresyjną. Użytkownik jedynie inicjuje proces, na przykład pisząc prompta, ale nie kontroluje szczegółów rezultatów. Druga sytuacja. Treści tworzonych przy wsparciu AI. W tej sytuacji człowiek zachowuje realny wpływ na efekt końcowy, a jego decyzje są widoczne w rezultacie. To rozróżnienie staje się dziś kluczowe zarówno dla prawa autorskiego, jak i dla samego rozumienia twórczości artystycznej w dobie AI. Obecnie dominuje stanowisko, zarówno w praktyce urzędów, jak i części orzecznictwa, że treści wygenerowane wyłącznie przez sztuczną inteligencję, bez rozpoznawalnego twórczego wkładu człowieka, co do zasady nie podlegają ochronie prawno-autorskiej. Dobrym przykładem tej debaty jest głośna sprawa Stephana Thallera w Stanach Zjednoczonych.
Thaler próbował zarejestrować prawa autorskie do obrazu stworzonego przez system AI, jednak sąd odmówił uznania autorstwa, podkreślając, że prawo autorskie wymaga ludzkiego twórcy. Choć sprawa dotyczyła prawa amerykańskiego, jej logika pozostaje zbliżona do obecnego podejścia również europejskiego. W praktyce oznacza to również, że samo pisanie promptów, nawet najbardziej rozbudowanych, często nie jest uznawane za wystarczający wkład twórczy. Systemy generatywne działają bowiem jak pewnego rodzaju czarna skrzynka, black box. Użytkownik formuje polecenie, ale to model decyduje o konkretnych słowach, dźwiękach, pikselach czy strukturze obrazu. Dlatego wygenerowane obrazy, teksty czy utwory muzyczne nie zawsze mogą zostać automatycznie uznane za utwory użytkownika. Tutaj pojęcie utwór pochodzi z prawa autorskiego i na przykład obraz też jest utworem. Szczególnie wtedy, gdy jego wpływ na finalny rezultat pozostaje ograniczony. Dobrym przykładem pokazującym złożoność tego problemu jest projekt Next Rembrandt, w którym system AI wygenerował nowy obraz inspirowany twórczością Rembrandta. Projekt ten często pojawia się w debatach na temat granicy między ludzką twórczością a generowaniem obrazów przez modele AI. Zespół projektowy podejmował wiele decyzji dotyczących stylu, danych i parametrów systemu, ale jednocześnie sam rezultat wizualny został wygenerowany przez model. To właśnie takie sytuacje pokazują, jak trudne staje się dzisiaj ustalenie, które elementy dzieła wynikają z decyzji człowieka, a które elementy dzieła związane są z działaniem systemu AI. Sytuacja wygląda inaczej wtedy, gdy sztuczna inteligencja funkcjonuje przede wszystkim jako narzędzie wspierające proces twórczy. Jeśli człowiek podejmuje decyzje dotyczące kompozycji, selekcji materiału, montażu, aranżacji czy ostatecznego wykończenia pracy, jego wkład może podlegać ochronie. Innymi słowy, ochrona pojawia się tam, gdzie rezultat odzwierciedla indywidualne wybory twórcy, a nie wyłącznie działanie modelu AI. Możemy wyobrazić sobie prostą sytuację. Artysta wykorzystuje generator obrazów do stworzenia kilkuset wariantów wizualnych, ale następnie sam wybiera konkretne elementy, łączy je, przetwarza, montuje i buduje samodzielnie finalną kompozycję. W tym przypadku istotna staje się nie tylko sama generacja obrazu, ale cały proces podejmowania twórczych decyzji. I właśnie tutaj pojawia się drugi ważny wymiar pracy z AI, czyli transparentność i odpowiedzialność wobec odbiorców. W poprzednich odcinkach mówiliśmy o AI Act i obowiązkach związanych z ujawnianiem wykorzystania sztucznej inteligencji. W praktyce ma to bezpośrednie znaczenie także dla twórców. AI Act rozróżnia dwie podstawowe role: dostawca systemu AI oraz podmiot stosujący system AI. Dostawca odpowiada przede wszystkim za techniczne aspekty systemu, m.in. za możliwość identyfikacji treści generowanych przez AI, na przykład przez metadane lub inne mechanizmy wykrywalności. Z kolei
podmiot stosujący, czyli w praktyce twórca, instytucja albo platforma korzystająca z narzędzia odpowiada za sposób wykorzystania i komunikowania treści odbiorcom. W wielu sytuacjach, szczególnie przy realistycznych treściach syntetycznych, obowiązki transparentności mogą spoczywać także na twórcy lub na podmiocie publikującym materiał. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których odbiorca może nie wiedzieć, że ma do czynienia z treścią wygenerowaną albo istotnie zmodyfikowaną przez AI, na przykład syntetycznym głosem, realistycznym obrazem czy materiałem typu deepfake. W praktyce oznacza to potrzebę jasnej i czytelnej komunikacji wobec odbiorcy. Sposób realizacji tych obowiązków może być bardzo różny. W przypadku wideo może to być informacja w opisie lub w samym materiale. W audio krótki komunikat, a w przypadku obrazów odpowiednie oznaczenie w kontekście publikacji, wystawy albo posta w mediach społecznościowych. W działalności artystycznej, satyrycznej czy przy tworzeniu fikcji przepisy pozostawiają większą elastyczność co do sposobu ujawniania wykorzystania AI. Nie oznacza to jednak całkowitego braku odpowiedzialności za transparentność wobec odbiorców. No i znowu, coraz większe znaczenie mają także zasady samych platform cyfrowych. YouTube, TikTok, Instagram czy Meta rozwijają własne systemy oznaczania treści generowanych przez AI i coraz częściej wymagają od użytkowników dodatkowych informacji o sposobie powstania materiałów. W praktyce współczesna twórczość z wykorzystaniem AI funkcjonuje więc jednocześnie w dwóch porządkach. Z jednej strony nadal kluczowe pozostaje pytanie o autorstwo i zakres twórczej kontroli człowieka. Z drugiej strony rośnie znaczenie przejrzystości, odpowiedzialności i świadomego komunikowania procesu powstawania treści. Dla sektora kultury i kreatywnego jest to bardzo, bardzo istotna zmiana. Nie wystarczy już po prostu wygenerować obraz, tekst czy dźwięk. Coraz ważniejsze staje się także to, kto podejmuje decyzję, jak powstał rezultat i czy odbiorca rozumie relacje między człowiekiem a technologią. No i na zakończenie chciałem dodać, że ten odcinek podcastu powstał w ramach projektu AI for Creativity, współfinansowanego przez program Unii Europejskiej Erasmus+. I druga bardzo ważna rzecz. Podcast ten nie zastępuje porady prawnej. Może pomóc bardziej świadomie i odpowiedzialnie pracować z AI w praktyce twórczej.